Co ma wspólnego kamper z ekologią? Taki temat mnie naszedł, bo z kimś rozmawiałem ostatnio właśnie, no i sednem było to, że kamperowcy to są tacy ludzie postrzegani często jako takie brudasy, śmieciarze i w ogóle, nie? No przecież tam, gdzie kampery stają, przyjeżdżają, to tam jest brud i w ogóle, śmietnik, nie? Wszyscy tak żyją. No a jaka jest rzeczywistość w moim postrzeganiu? Dziś będzie tak może trochę bardziej podcastowo, bo akurat więcej czasu spędzam na jeżdżeniu niż zwykle z racji mojej ucieczki od gorąca i szukania chłodniejszych miejsc. Jak zawsze wspominałem, nie lubię, gdy jest ponad 30, a już tak ponad 30 i parę, to tak staram się wtedy gdzieś jechać, gdzie jest chłodniej. No i właśnie to robię, ale właśnie to jest też dobry czas, żebym mógł o kilku rzeczach powiedzieć. Otóż z mojego punktu widzenia to wygląda tak. Mamy kampera. Kamper to jest taki mały dom. No i co mamy w domu? W domu wiadomo, każdy ma w domu jakąś kuchnię i tak dalej, nie? Łazienkę, sypialnię i wszystko. Więc jeżeli jest kuchnia, to w kuchni mamy kuchenkę. Na przykład gotujemy tam jedzenie, nie? No i mamy w każdym kamperze praktycznie jest kosz na śmieci. No więc ja tak się zapytam, jakim cudem można podejrzewać kogoś, kto ma dom z koszem na śmieci w tym małym, mobilnym domu, że on wyrzuca te śmieci za okno. Bo jak wspomniałem, tak są postrzegani ludzie żyjący w kamperach, a fakt jest taki, że w te miejsca, gdzie przyjeżdżają kampery, przyjeżdża też sporo samochodów osobowych i wygląda to w ten sposób, że ci ludzie w samochodach osobowych nie mają śmietników, więc tak na logikę, jeżeli chodzi o na przykład to śmiecenie i takie postrzeganie, to kto będzie śmiecił? Ktoś, kto ma kosz na śmieci, czy ktoś, kto nie ma kosza na śmieci i nie chce mu się dupy ruszyć, jak coś zeżre jakiegoś fast fooda do kosza, który w sumie jest 5 albo 10 metrów tam dalej na parkingu. Tak w sumie zastanówcie się nad tym, bo czasem trzeba tak komuś wytłumaczyć. To trochę tak jakby mieć, na przykład jak już przy tej kuchni jesteśmy i mamy kuchenkę w kuchni, nieważne, że w kamperze czy w domu. Logiczne, że przecież nie gotujemy w domu, w kuchni, tylko gotujemy na zewnątrz, nie? Każdy gotuje na zewnątrz. Jeżeli to jest blokowisko, to na klatce schodowej, a jeżeli to jest domek, to przecież nieważne jaka pogoda, niech nawet leje, ale on nie gotuje w tej kuchni w domu, tylko na zewnątrz, nie? Wyciąga sobie tam jakąś gazową, małą kuchenkę, rozkłada z butlą. To tak mniej więcej podobnie to wygląda właśnie z tym śmieceniem, czyli mamy kosz na śmieci, to te śmieci nie lądują właśnie tak jak niektórzy to postrzegają gdzieś tam na zewnątrz, tylko właśnie tak to wygląda, że są ładowane do tego naszego małego śmietnika i później raz na jakiś czas, najczęściej raz na dobę, wychodzi się z tym pięknym woreczkiem i wyrzuca się śmieci, już wynosząc gdzieś do jakiegoś kubła prawidłowo. Także często jest wręcz odwrotnie, bo miejsca, które przyjeżdżamy, my, ludzie, którzy podróżują kamperami i przyjeżdżając widzimy, że są zaśmiecone, to często właśnie dla tak jakby powiedzmy pewnej estetyki, chyba że to już przekracza po prostu wyobrażenie, ale jeżeli jest powiedzmy nie jakoś mocno zaśmiecone miejsce, a jest urokliwe, to często właśnie to my, ludzie żyjący w kamperach, pozbieramy te śmieci, bo my mamy nawet w tych samochodach, w tych naszych kamperach przecież worki na śmieci. Bo w samochodach osobowych ludzie nie mają worków na śmieci. Już pomijam jakieś tam przypadki, że ktoś kupił i do domu sobie zawozi, ale tak to wygląda właśnie, że jeżeli chodzi o stronę takiej ekologicznej, to ten aspekt jest wręcz odwrotny. Są miejsca, gdzie są barierki na przykład na około 2 metry i
tam kamper żaden nie wiedzie. No i sobie sprawdźcie, czy te miejsca są czyste. Bo ja takich miejsc też dużo odwiedziłem i one nie są czyste. Są często powyrzucane różne śmieci, a niejednokrotnie widziałem i nawet w Szkocji na parkingach, czy we Włoszech, czy w jakichś innych, czy Grecji, powywalane wszystko, jakieś stare pralki, jakieś opony, jakieś no przeróżne rzeczy. No, bardzo dużo tego można wymieniać. Kolejnym aspektem, jeżeli chodzi o taką w jakimś stopniu ekologię, no to weźmy na tapetę wodę. Wodę pitną, czystą, tą, którą mamy w kranach, w domach. Jak to wygląda, jeżeli porównamy z kamperem? No w sumie może nie wszyscy wiedzą. Kamper nie ma wody bieżącej podłączonej, nie wiem, do jakiegoś wodociągu, no bo przecież się przemieszcza, więc musi mieć zbiorniki z wodą, które trzeba gdzieś napełnić taką wodą pitną i one mają oczywiście zawsze ograniczoną pojemność. Jest ona w zależności od kampera różna. Ja na przykład mam w obecnym kamperze aż 300 litrów wody. Jest to dosyć rzadko spotykane w kamperach do 3,5 tony. Przeciętna pojemność zbiorników no to jest około 100 litrów. Czasem może być nawet mniej, a czasem trochę więcej. 300 litrów to już z reguły mają rzadko w kamperach taką pojemność zbiorniki, może przy większym tonażu, choć zdarza się, że w takich ciężarówkach spotkałem przypadki, że ktoś miał na przykład 600 litrów, 700 litrów. Ale co to nam daje? Otóż jest to zapas wody, który mamy do użytku do wszystkiego, czyli jest to woda używana do kąpieli, czyli bardziej prysznica, nie ma wanny w kamperach, aktualnie chyba nikt nie ma, więc woda do prysznica, woda do mycia naczyń, no i oczywiście jakiejś tam drobnej higieny plus woda pitna. Ja mam akurat systemy filtracji, które jeszcze dodatkowo tą wodę filtrują, więc ten zapas wody, który ja sobie biorę, na przykład 300 litrów, u mnie mniej więcej wystarcza na 3 tygodnie, co daje nam około 100 litrów na tydzień. No i teraz mi powiedzcie jedną rzecz, bo porównując z domem, takim standardowym, gdzie mamy, każdy może sobie sprawdzić zużycie wody, bo przecież ma te metry sześcienne, na miesiąc może policzyć, rozliczyć to na domowników, żeby wyszło na jednego ludzia, że tak powiem, czy człowieka i mamy obraz taki porównawczy. U mnie jest 100 litrów, czyli żebym ja zużył metr sześcienny wody, 1000 litrów, no to potrzebuję około 10 tygodni. Czyli 2,5 miesiąca, to jest metr sześcienny wody, czyli powiedzmy mamy 5 metrów sześciennych, dobrze liczę? 2,5-5 metrów sześciennych około na rok. A ile wy zużywacie w domach? No łatwo to porównać. No i to jest cała woda, jaką można powiedzieć praktycznie zużywam i to jest pod kątem ekologii, jak już tak ktoś chce właśnie sobie porównywać, no to tak wygląda sytuacja. Nie wiem, jakie macie zużycia, możecie mi ewentualnie napisać w komentarzach, bo ja tak długo nie mieszkam w standardowym domu. Pamiętam, że kiedyś jak jeszcze mieszkałem, no to napełnienie wanny to było mniej więcej 150 litrów może, czyli 1,5 tygodnia mojego aktualnego zużycia szło na jedną wannę, a jeżeli domowników było na przykład już dwoje, no to można powiedzieć, że 3 tygodniówka szła na jeden wieczór. No tak mniej więcej to wygląda w moim porównaniu akurat wody. Kolejną rzeczą, którą jeszcze można by porównać, będzie gaz, czyli akurat w kamperze propan-butan najczęściej, a no w domach czasami się zdarza, ale najczęściej jest to gaz ziemny, metan. I teraz jak to wygląda? No oczywiście swoje zużycia też możecie wrzucić i niektórzy będą oczywiście mieli różne, bo to zależy od tego, do czego ten gaz jest w domu używany. Najczęściej do gotowania oczywiście, choć niektórzy mają te indukcje już, ale dodatkowo na przykład gazem może być dom ogrzewany, albo może być jeszcze na przykład podgrzewana woda w tych takich tak zwanych junkersach. No więc to zużycie w domu też oczywiście będzie spore. Jak to wygląda w kamperze? No i teraz
Tu bardzo zależy od kampera, bo są kampery, które mają wyposażenie i wszystkie urządzenia bazujące na paliwie gaz, propan-butan, czyli i lodówka jest absorpcyjna, zasilana gazem i oczywiście boiler gazowy, czyli woda grzana gazem i ogrzewanie gazowe, no i kuchenka standardowo. W moim przypadku, jeżeli chodzi o moje kampery, wszystkie, które ja budowałem i które klientom budowałem, a nawet przerabiałem, różne przypadki były, że ktoś na przykład miał nawet kuchenkę na diesla, ale to tam osobny temat. I praktycznie wszystkie kampery mają gaz tylko do kuchenki. No i jak wygląda zużycie? Oczywiście propan-butan. No jest troszeczkę inna kaloryczność propan-butan a metan, czyli gaz ziemny. A tutaj w przypadku propan-butan mniej więcej zawsze mi to tak oscylowało, że około 2 kg gazu, czyli jakieś 4 litry szło na miesiąc na gotowanie. No jeżeli jest bardziej gorąco, to mniej, a zimą mniej więcej takie zużycie. No to czyli jak to porównamy z tymi metrami sześciennymi, może bardziej z kosztami było tak, jeżeli chodzi o sam propan-butan, no to sprawa wygląda dosyć prosto, bo mniej więcej litr gazu to jest koszt na przykład w Grecji około 80 centów, w Polsce nie wiem, 3 zł z haczykiem niech będzie, no to mniej więcej wychodzi mi, tak jakbym to chciał szybko policzyć, no około 10 zł na miesiąc, no może 12 zł na miesiąc na oczywiście gotowanie, więc to jest cały koszt gazu. Na inne rzeczy u mnie gaz nie jest używany, no chyba że zapalniczka do odpalania grilla, no ale to już nabijana tymi takimi butlami z butanem, no tego nie liczę oczywiście. No i kolejną rzeczą, jakby tak porównać, czy kamper jest ekologiczny i życie w kamperze jest ekologiczne, no to będzie prąd. No a z prądem wygląda sprawa tak, że no tutaj jest dosyć jasna sprawa. Większość ludzi potrzebuje prądu i praktycznie każdy ma prąd w domu. Bardzo, bardzo nieliczni ludzie, których znam, żyją na instalacjach off-grid. Czy w Polsce da się całą zimą na instalacji off-grid żyć? Nie wiem. Oczywiście w domu. Poznałem ludzi, którzy na przykład w Walii czy w Anglii mieli nie tylko panele, ale i na przykład wiatrak, więc dało się na jakimś odludziu żyć, bo na przykład nie było możliwości dociągnięcia instalacji i to było jakby wymuszone, aby tam instalacja bazowała tylko na panelach i jakimś tam wiatraku i jest to wykonalne. No oczywiście trochę więcej wiatru mamy w takiej Walii niż powiedzmy w Polsce. Tak przynajmniej mi się wydaje. A jeżeli chodzi o porównanie z kamperem, no to kamper ma, tak jak w moim przypadku mam na gaz tylko kuchenkę, więc automatycznie wszystkie urządzenia, wszystkie inne odbiorniki i boiler i przykładowo klimatyzacja, czy nawet czajnik elektryczny, czy boiler już wymieniałem, lodówka oczywiście jest kompresorowa, więc wszystko jest na prąd. To automatycznie wymaga sporych zasobów tej energii, no i oczywiście ona musi być pozyskiwana praktycznie codziennie. No w moim przypadku są to panele, którymi mam, można powiedzieć w cudzysłowie, wytapetowany cały dach. Są to szklane, więc może trochę z tym tapetowaniem nie bardzo. Może elastycznymi panelami można by było powiedzieć, że tapetujemy, ale spoko. Chodzi o to po prostu, że mam cały dach na maksa, ile mogłem zmieścić paneli, więc te panele robią robotę. One po prostu generują wystarczającą ilość energii. Tak mam dobraną instalację i od lat praktycznie w każdym kamperze nad tym dosyć mocno główkowałem, aby jakby to powiedzieć, apetyt rośnie trochę w miarę jedzenia, więc jakby dodawałem też tą ilość paneli, aby mieć więcej energii. No i w tym przypadku, na przykład w obecnym kamperze, miałem taką sytuację, że 3 lata temu spędziliśmy w sumie zimę, wtedy jeszcze spędziliśmy zimę w Polsce, no i ja miałem tylko
jako źródło energii podłączone panele, bo akurat z lenistwa nie podłączałem jeszcze żadnych innych źródeł dających energię, jak na przykład alternator. Po prostu nie miałem kabla podłączonego, bo mi się nie chciało, a to zrobiłem dopiero pół roku później, po tej zimie, o której wspominam. No i oczywiście mogłem bazować tylko na energii elektrycznej z paneli, więc kamper w moim przypadku, no pomijam oczywiście, że no, jeżeli śnieg spadał, no to latałem z miotełką, więc musiałem cały czas te panele czyścić, bo bez tego po prostu bym miał ciemność, no nie, widzę ciemność by było, więc to wymagało czyszczenia. No i ale co nam to daje? Chodzi o to, że można powiedzieć, że praktycznie moim od 10 lat prawie, że pomijając pierwszego kampera, gdzie jeszcze nie miałem wystarczającej ilości paneli na zimę i tam miałem agregat 7 lat temu bodajże, ale od jakichś 5 lat, 6 nie mam praktycznie innych źródeł poza panelami, więc można powiedzieć, że żyję tylko ze słońca, czyli mój kamper żyje, ja dzięki niemu, więc jeżeli chodzi o prąd, no to powiedzcie mi, kto w domu, tak normalnie żyjąc, nie korzysta z zewnętrznego prądu, który jest dostarczany przez jakąkolwiek elektrownię, nieważne, węglową, gazową, atomową, niech będzie w Polsce, no czy przykładowo na jakąkolwiek energię po prostu z zewnątrz. No jeżeli ktoś jest, to no, znam kilku ludzi, którzy jak wspomniałem tak żyją, ale no można powiedzieć, że chyba w Polsce nikt. No i mamy porównanie, jeżeli chodzi o ekologię. Zużycie prądu w moim przypadku jest, można powiedzieć, zerowe. Jakie tam ślady, nie wiem, czy coś tam, czegoś tam, nie? Więc kamper w tym wypadku, no, znowu wygrywa jakby. To jest, no, raczej nie do podważenia, tak? Co jeszcze? A jeszcze tak chciałem wrócić do tych śmieci, bo w sumie sprawa wygląda też troszeczkę tak, ale to też każdy może robić, jak nawet mieszka stacjonarnie w domu, bo część sklepów robi tak, że pakują, ja to nazywam głupio, niektóre produkty, że są wielkie plastikowe opakowania jakieś tam, nie wiem, albo jedna sztuka opakowywana jakoś specjalnie i ja często robię tak, że jeżeli tak jest coś głupio zapakowane, to po prostu, no jeszcze pod sklepem, no może jeżeli ktoś w domu mieszka, to nie wszystko tak się da zrobić, ale ja jak parkuję kampera pod sklepem, to po prostu najzwyczajniej rozpakowuję te plastikowe wielkie pudła, rozcinam, przepakowuję to wszystko do lodówki, do pojemników na przykład takich wielorazowego użytku i po prostu te opakowania wielkie plastikowe wszystkie zgniatam jakoś i zanoszę do śmietnika tam przysklepowego, więc oddaję im po prostu od razu na miejscu. No to tak o śmieciach jeszcze właśnie chciałem wtrącić. A teraz jeszcze dobrym porównaniem, jeżeli chodzi właśnie już śmieci, to i może jest przy jakieś porządkowanie, chemię wszelkie, czy kosmetyki jakieś tam, to mamy pranie, sprzątanie, no w domu już pomijam te metraże, bo jeżeli dom ma na przykład 100 metrów, a kamper będzie miał, no nie już zaokrąglając 10 metrów, no to mamy wiadomo 10 razy mniej powierzchni do sprzątania, więc zużyjemy 10 razy mniej jakichś chemicznych środków, czy tam jakichkolwiek, niech nawet będą naturalne. Ktoś sam na przykład robi jakieś chemię do sprzątania na bazie jakichś octów czy czegoś. Ale no 10 razy mniej tego wychodzi, no nie? Więc też automatycznie mamy dużo mniejsze zużycie. No odkurzanie na przykład, to mamy, no dobra, no odkurzamy dom, no to 100 metrów odkurzenie, więcej zużycia prądu, 10 metrów odkurzenie, mniej zużycia prądu, więc odkurzacz też zużywa mniej prądu, no tak porównuję. No i jeszcze co na koniec, tak myślę, że można by było dorzucić do listy paliwa. No a
Bardziej chodzi mi tutaj o paliwa nie te do jeżdżenia, no bo wiadomo, że no dobra, no niech będzie, że taki kamper mniej więcej jak ktoś ma jeden samochód osobowy w domu i nim tylko się przemieszcza na przykład do pracy po mieście czy gdziekolwiek, te zużycia tych dzisiejszych osobowych aut to są, niech będzie średnio te 5-6 litrów na setkę dowolnego paliwa, najczęściej diesla. No taki kamper no niestety już tą dychę spali i czasami po górach i więcej, a czasami się da zmieścić w 9, bo tak mi się nieraz udaje. No i sprawa wygląda to trochę, że tutaj na niekorzyść kamper wypada, ale to też zależy od ilości kilometrów, bo kwestia tego, jak dużo się jeździ. Może ktoś na przykład po mieście do jakichś sklepów z promocjami czasami więcej natłuc w miesiącu tych kilometrów niż ktoś jeżdżąc kamperem. Także tu powiedzmy, ok, to te paliwa pomijam. Bardziej mi chodzi o paliwa te służące do na przykład ogrzewania domu. W kamperze do ogrzewania nawet powiedzmy najczęściej to jest używany gaz, no to wspominałem, ale zdarza się, że niektórzy mają piec na diesel, czyli tak zwane te słynne Webasto lub Webasto podobne, czy kopie jakieś tam chińskie Ebersprachera i tego typu. Te piece zużywają paliwo właśnie diesel najczęściej i tutaj mamy zużycie różne, bo no bardzo zależy, gdzie takim kamperem sobie jeździmy. Zimą najczęściej. Jeżeli kamper ma bardzo dobrą izolację, no i ma dosyć jednak małą kubaturę w porównaniu z domem, no to może tą temperaturę dużo łatwiej utrzymywać taką lepszą niż bardziej taką komfortową niż gdy przestrzeń jest większa. No i to automatycznie obniży nam zużycie paliwa na ogrzewanie. Ja z taką izolacją, jaką ja mam, mniej więcej nawet gdy jest na zewnątrz około +8, nie potrzebuję włączać w ogóle ogrzewania, bo mam wewnątrz blisko +20 stopni. Oczywiście, jeżeli nie mam otwartych wszystkich okien, bo wiadomo, wtedy temperatura będzie taka sama jak na zewnątrz, więc tylko wietrzenie krótkie i zamykanie. No i oczywiście przód, jeżeli chodzi o kabinę, też mam założone izolację w oknach. Wtedy mam tą temperaturę utrzymaną. A jeżeli przykładowo jest temperatura niższa, przy około 0 stopni w nocy na przykład, niech będzie około 0 stopni, to muszę włączyć nad ranem na 2 godziny piec, powiedzmy, programuję na jakąś 4 rano, niech się tam odpali, podgrzeje od te trochę stopni, bo no bo przy tej temperaturze potrzeba troszeczkę, żeby było dogrzane, więc teraz musiałbym być w miejscach, gdzie ta temperatura, żeby to paliwo się zużyło, gdzie ta temperatura spadnie poniżej tej pewnej, takiej optymalnej u mnie około +8, +5. Jeżeli nie jestem w takich miejscach, zużycie wychodzi tak, że mam 0, po prostu 0. Tak jak tą całą zimę przed wyjazdem jeszcze, zanim wyjechałem po prostu do Grecji, no to tam oczywiście w Polsce musiał pies chodzić, to nie pamiętam w tej chwili, ale mam tam gdzieś to rozpisane, jakie tam było zużycie, bo było nawet po -12 czy -15, chyba w grudniu, no a później, gdy już dojechałem do Grecji, no to piec ani raz nie został włączony u mnie w kamperze, więc to no, wygląda tak, że 0, czyli można powiedzieć, że tym całą zimę spędził na południu Europy, w jakimś tam miejscu, no to zużycia paliw na ogrzewanie nie mam żadnych. No i teraz podsumowanie tak na szybko. Jak już wspominałem, no moim zdaniem, jeżeli ktoś twierdzi, że przykładowo, no właśnie ci vanliferzy to i tamto, no to macie troszeczkę jasny obraz na ten temat, jak wygląda całokształt z grubsza, może coś pominąłem jeszcze, ale jak wygląda całokształt tych zużywania różnych zasobów i możecie to sobie porównać bardzo łatwo z normalnym, standardowym zużyciem takich zasobów normalnie żyjąc w domu. Także no, zróbcie to porównanie i jestem ciekaw właśnie Waszych opinii i tego, jakie zużycie macie u siebie tych rzeczy, o których wspomniałem w dzisiejszej pogadance. Zapraszam do kolejnych. Będą już niedługo.